Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek nowej serii tym razem. Zaprosiłem kilku gości. Mam nadzieję, że z czasem będzie ich więcej, ponieważ każdy ma różne życie, każdy robi coś innego na co dzień, ale nie będziemy mówić o tym. Chciałem, by każdy podzielił się swoją pasją. Każdy ma coś, co go napędza i również te osoby chciały się podzielić nią z Wami, więc zapraszam na pierwszy odcinek. Moim pierwszym gościem jest Kuba. Witaj, mam na imię Jakub i opowiem parę słów na temat mojego uprawiania sportu. Sport uprawiałem zawsze, ale zawsze było to uprawianie sportu amatorskie i albo mam słabe zdrowie, albo właśnie dlatego, że było to uprawianie sportu amatorskie bez odpowiedniego treningu. Byłem bardzo podatny na kontuzję i zaliczyłem kilka skręceń stawu skokowego lewej, prawej nogi, skręcenie lewego stawu kolanowego, zerwanie więzadła krzyżowego, podkręcenie prawego z naderwaniem tego więzadła. To dobra reklama na początek uprawiania sportu, ale tak naprawdę myślę, że to jest dobra reklama uprawiania sportu z głową i reklama uprawiania sportu z trenerem. A więc zawsze uprawiałem sport, była to piłka nożna, były to biegi, nigdy w żadnym klubie. Tak jak powiedziałem, sport, piłka nożna, bieganie, siatkówka. No ale w pewnym momencie postanowiłem, że chciałbym popróbować sztuk walki, kiedy już te wszystkie kontuzje wykluczyły możliwość grania w różne gry zespołowe i tak dalej. Kolega chodził wtedy na zajęcia z tajskiego boksu. Postanowiłem spróbować i zapisałem się na treningi właśnie tajskiego boksu, Muay Thai mniej więcej 3 lata temu. Po około 3 latach, Boże, po około pół roku spytałem moją córkę, czy chciałaby też uczestniczyć w jakichś zajęciach. Wskazała na karate, zatem zacząłem szukać odpowiedniego klubu. Znalazłem Śląski Klub Karate i Kickboxingu. Pomyślałem sobie, połączę karate z kickboxingiem. Córka może będzie chodziła na karate, ja na kickboxing. No ale zostałem w karate i od w zasadzie prawie 3 lat ten sport uprawiam. W styczniu tego roku postanowiłem sobie pograć w siatkówkę. Nabawiłem się kolejnej kontuzji. Ortopeda powiedział koniec z graniem w siatkę, więc no cóż, zostało mi tylko karate. Na teraz z uwagi na pandemię ćwiczę w domu. Oczywiście oprócz karate lubię sobie pojeździć na rowerze, oczywiście zupełnie rekreacyjnie. 2 lata temu, w wieku ponad 35 lat, postanowiłem nauczyć się jazdy na rolkach. Pojeździłem, jest ok. Spróbowałem sobie też nauczyć się jazdy na snowboardzie. Też każdemu polecam. Oprócz tego oczywiście jeżdżę na nartach. No i to tyle. Tego sportu jest w moim życiu dużo. Myślę, że gdybym od początku uprawiał go z głową i pod skrzydłami kogoś, kto się na tym zna i kto potrafi mnie poprowadzić, to pewnie nie miałbym tylu kontuzji, co miałem. Zachęcam do uprawiania sportu z głową i pod okiem dobrego trenera. Dzięki. Więc wszyscy poznaliście już Kubę. Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o nim. Jest to facet z naprawdę ogromnym sercem. Poza tym no, staram się mieć kontakt z osobami głównie z takim dobrym sercem. Jest bardzo miły, bardzo uczynny. Bardzo cieszę się, że go poznałem. Ma wspaniałą córkę, która mam nadzieję wyrośnie na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest on. Bardzo fajnie się ćwiczy z takimi osobami, ponieważ miałem przyjemność ćwiczyć z nim i trenować. Z osobami, które lubią trenować, lubią uprawiać jakiś sport. Nie musi to być sztuka walki, broń Boże, może to być jakikolwiek sport. I gdy wyczuwasz u kogoś chęć, żeby to robić, automatycznie daje ci on energię, żebyś i ty to robił. Chciałbym również podpiąć się pod wypowiedź mojego poprzednika odnośnie trenowania z kimś, kto potrafi coś już robić. Jeżeli zaczynamy jakiś sport, obojętnie jaki to jest sport, bardzo ważne jest, byśmy wzięli sobie kogoś, kto się na tym zna. Osoby, które trenują rok czy 2 lata, mają jakieś pojęcie o danej rzeczy, no ale nie są to akurat wzorce, które już powinniśmy naśladować. Jeżeli chcemy coś zacząć, to jeżeli mamy szczęście oczywiście, warto sobie wziąć osobę, która trenuje już długo. Najlepiej z 10 lat przynajmniej, ponieważ no, jest wprawiona w danej materii i jest w stanie nas wprowadzić. Oczywiście, zanim zdecydujemy się na taką osobę, sama długość trenowania, ilość lat, którą dana osoba trenowała, nie świadczy o jego umiejętnościach, o tym też pamiętajmy. Jeżeli decydujemy się na jakiś sport, zobaczmy, jak on prowadzi zajęcia,
co sobą reprezentuje, jak wygląda to, co chcemy robić. Wypytajmy się o wszystko, co chcemy. Sprawdźmy, czy nasze zdrowie nam na to pozwala i dopiero wtedy przystąpmy do działania. Nic na szybko, nic pochopnie. Sport nam nie ucieknie, sport jest dla wszystkich i jest zawsze. Pamiętajcie tylko, żeby wiedzieć, z kim macie do czynienia i czy jest to dla Was bezpieczne. Kolejną rzeczą, która jest na plus, to jest nastawienie Kuby. Zapytał się własnej córki, co chciałaby robić, zdecydowała się na jakiś sport, on poszedł za nią i okazało się, że sam też tam został. Bardzo fajne zachowanie. Dużo rodziców popełnia ten błąd, że zmuszają dzieci do tego, by zaczęły uprawiać jakiś sport. Jeżeli mamy kogoś zapisać na coś i chcemy to zrobić dla jego dobra, to pamiętajmy, że to jest dla jego dobra. To nie ma być spełnienie naszych ambicji, które się nam nie udały gdzieś tam po drodze, tylko to ma być coś, co rozwinie nasze dziecko. Jeżeli mu się spodoba, super, niech sobie w tym zostanie. Jeżeli by nie chciał zmienić, pozwólmy mu na tą zmianę. My i nasze dzieci też muszą poznawać świat z każdej możliwej strony. Nie zmuszajmy ich do tego, a pozwólmy im się rozwijać. Kończąc ten odcinek, chciałem po prostu powiedzieć, by każdy z nas brał przykład z takich osób jak Kuba, był nastawionych pozytywnie i mimo wielu trudności, które spotkał na swojej drodze, dalej kontynuuje i stara rozwijać się swoje pasje, co jest bardzo motywujące, bardzo pozytywne i nie przestawajmy tego robić, bo w momencie, gdy przestajemy się ruszać, przestajemy tak naprawdę żyć.